Cześć wszystkim. No i niestety przyszedł ten czas, w którym musimy się pożegnać z naszymi maszynami. Mój trocerek właśnie poszedł spać, jest zakonserwowany, jest po serwisie na 10 000 kilometrów. Został wymieniony olej i filtry, no i został przeserwisowany, zakonserwowany i teraz idzie lulu. Zrobiłem sobie takie zestawienie. Co robiłem przy motocyklu, jakieś plusy, minusy, wady, jakie ma. I tak chciałem się z Wami tutaj podzielić. Słuchajcie, kupiłem go przed 15 maja 2022. Docierałem 1600 km, po 1000 został wymieniony olej na full syntetyk. Później jeszcze docierałem na ten full syntetyku 600 km, czyli razem 1600 km. Następnie przeszedł drugi przegląd po 10 000 km. Teraz ma najechane 11 000. No i to samo, full syntetyk, filtry i co tam serwis zrobił. Następnie przez ten czas, co ja przy tym motocyklu zrobiłem, to mam taką ściągę, bo bym nie ogarnął tego wszystkiego. Naciągnąłem sobie tylko raz łańcuch przez te 6 miesięcy, także no nie jest jakiś tam kiszkowaty. Wystarczyło naciągnąć go raz, no i za każdym razem smarowałem co 300-400 km, nie więcej. No i jakoś wytrwał, myślę, że wytrwa jeszcze z 2 sezony na pewno. Może dlatego, że nie robię jakichś zrywów tym motocyklem, traktuję go tak, wiecie, jak z jajeczkiem. Raz wyczyściłem cały napęd z tego smaru, tutaj łącznie z rozkręceniem tutaj tego ślizgacza, co tam widzieliście na filmiku. No i przeczyściłem tak porządnie raz cały napęd. No nie mówię o oczyszczeniu takiego, wiecie, takiego co te 300 km, no to szmatka, jakaś tam nafta i tam przejechanie łańcucha, trochę szczoteczką, no to tam to wiadomo, no to 300 km, 400, takie coś, ale raz porządnie przyczyściłem sobie i trochę było tego smaru. No dobrze, no to jedziemy dalej. Wyreglowałem sobie sam światła. Wyreglowałem sobie światła, bo waliły w sufit. Teraz jest dobrze. Wcześniej mi busiarze i tirowcy dawali długimi, bo naprawdę musiałem walić, kurde, chyba bardzo wysoko. Teraz jest ok. Jeżdżę, obserwuję, widzę tak linię poniżej lusterek samochodów osobowych, także jest dobrze. Osobówki mi długimi nie dają znać. No oczywiście konserwacja całego motocyklu, po każdym myciu, te wszystkie gumki, które tam są, uszczelniacze lag, linki, zamki, elementy takie ruchome, jak dźwigienki. Wszystko tutaj było sparowane. Staram się dbać naprawdę o ten motocykl, ile się da. Dobrze, dalej. To może teraz przejdźmy do plusów i minusów. Najpierw minusy. Słuchajcie, największym minusem, moim zdaniem, to jest... Minus jest taki. U góry tego i w połowie tego już nie ma. Na dole. Jest tutaj od przodu, tutaj z przodu jest taka plastikowa tulejka i gdy ta tuleja plastikowa jest na samym dole, tam jest taki mikroluz na milimetr, który powoduje właśnie uderzanie tego wałeczka. To jest taki wałeczek, który tam zsuwa się po takiej szynie i na samym dole ten wałeczek ma taki mikroluz. Wyżej już jest sztywno, także no nie wiem, czy to mój egzemplarz tylko tak ma, czy wasze też tak mają, dajcie znać w komentarzu. Jak się jedzie po dziurach, to strasznie to słychać, wystarczy podnieść sobie tam do połowy i jest ok. No to jest taka pierwsza taka wada. Następna wada to umiejscowienie klaksonu. No ciężko, kurde, w takich awaryjnych sytuacjach szybko trafić na ten klakson. Klakson powinien być gdzieś tutaj na samym dole.
Przełączniki kierunkowskazów minimalnie wyżej mogłyby być, a klakson mógłby być tu, bo naprawdę jak jest sytuacja awaryjna, to no strasznie w rękawiczkach trudno to trafić. Następną wadą jest po prawej stronie te awaryjne. No w rękawiczkach, gdy jedziemy, mamy dociśnięty gaz i chcemy komuś podziękować, no ja przynajmniej nie jestem w stanie przełączyć tego przełącznika, może przez to, no nie da rady, ja mam tak sztywne te kciuki, że no nie da rady, musiałbym odsunąć trochę rękę i wtedy tak, ale już bym praktycznie raz spadł z tego motocykla, bo jakoś mi się gaz tak dodał, że naprawdę no w kiepskim położeniu są te awaryjne i także dziękuję już ewentualnie w ten sposób. Następny punkt. Szybka oryginalna jest typowo szybką sportową, na jakieś tory, na jakieś wyścigi, może na autostrady, bo do turystyki nie nadaje się kompletnie. Jest strasznie źle wyprofilowana, wiatr uderza prosto w kask, jeździ się no niekomfortowo, jest po prostu w niej ciężko. Szybcy turystycznie jest o niebo lepiej, plus deflektor to już w ogóle, ale minusem jest taki, że przy 170 zaczyna troszeczkę już motocyklem, tak, wiecie, myszkować, szarpać, no jest troszeczkę już tak niestabilnie. Następny punkt, tak, zbyt podatny na wiatr. Chodzi o to, że gdy skończy nam się paliwo, ja ważę 75 kg i gdy skończy, może jakbym był cięższy, to by tego efektu nie było, ale przy mojej wadze i ten motocykl jest ogólnie lekkim motocyklem, jadąc sobie po prostu, no stówką sobie jadąc i przy silnym wietrze, gdy mamy pusty zbiornik paliwa, zaczyna być motocykl podatny na wiatr. Zaczynamy się skupiać, sztywnieć i kurczę walczymy z tym motocyklem. Już tak się jedzie, no kiepsko. Jest po prostu lekki, ja jestem też lekki. Także wystarczy dolać benzyny do pełna, motocykl nabiera ciężaru i jedzie jak po szturku. Staje się o wiele stabilniejszy. Także automatycznie jedzie się dobrze. No to jest taki mini minus. Ale ten mini minus też jest plusem. Co opowiem w plusach. Dobrze. Jedziemy dalej. Wskaźnik paliwa. Słuchajcie, zatankujemy wskaźnik paliwa, pokazuje tam chyba 5 belek jest, albo 6. Nieważne, 5 albo 6. Już teraz kurde skupiamy. Belki dosyć szybko spadają, ale ta ostatnia belka trzyma się dość długo. No i nie jest to tak rozprowadzone, jakby to powiedzieć, nie jest to tak skalibrowane może, żeby te belki tak równomiernie sobie spadały ze spadkiem paliwa. Nie, one tak dosyć szybko spadają, a ta ostatnia belka dosyć w miarę się trzyma. Nie wiem, przynajmniej w moim przypadku, może coś tam trzeba, nie wiem, wyregulować. Nie zgłaszałem temu serwisowi, ogólnie zapomniałem o tym, przyzwyczaiłem się już do tego i to tak mi zbytnio nie przeszkadza, ale faktycznie jest to takie trochę wadą. Ja po prostu wiem, że 330 km i już sobie jadę potankować, albo gdy ta belka zacznie po prostu migać, no to też wiem, że już jadę zatankować. No dobra, i to by było tyle. Plusy. Zawieszenie. Świetne zawieszenie, moim zdaniem. Jest bardzo fajne, bo można naprawdę je fajnie sobie usztywnić. Jeśli ktoś tam jeździ szybko na torach, zakręty, to fajnie może sobie je usztywnić i jest fajne, sztywne. Ale też można je fajnie zmiękczyć. Ja na przykład jestem takim zwolennikiem wolniejszej jazdy, takiego zamulacza, 100 na godzinkę, turysta, typowy, przed zakrętem zwalniam, sobie skręcam, wjeżdżam sobie do lasu, jadę sobie gdzieś pod namiot i on fajnie tam sobie po tych ścieżkach tam leśnych sobie tak fajnie, mięciutko pracuje, cały się ugina i to mi się podoba. Gdy wjedziemy na jakiś brzydki asfalt, taki tam podziurawiony, jakiś tam, bo zdarzają się te asfalty, takie tamten, to on też fajnie tak wybiera, sobie mięciutko sobie ugina. No i ja mam teraz zupełnie umiększony przód i zupełnie umiększony tył. Moim zdaniem dla mnie jest rewelka, ale przypominam, że to jest tak
Ja ważę 75 kg i myślę, że to już jest taka granica, bo jakby ktoś sobie umieńczył, powiedzmy jakiś facet 90 kg, 100 kg i by sobie umieńczył tak jak ja, to pewnie by mu tam dobijało to wszystko, nie wiem, pewnie jemu by się jeździło źle. Ja ważę 75 i dla mnie jest idealnie. Także myślę, że kobiety też o takim umieńczonym, też fajnie by się kobietkom na tym się jeździło. Kolejnym plusem, no lekkość i zwinność. Wcześniej mówiłem, że lekki to na przywietrze, no fakt ucieka. Tak jak już mówiłem, ciężko było tamtego, ale w mieście, jeśli chodzi o parkowanie, wolna jazda, no to on jest tak zwinny jak taki Naked i naprawdę no, świetnie mi się nim jeździ powolutku, gdzieś tutaj zakręty, gdzieś tutaj między samochodami, no jest naprawdę mega, nie? Jest naprawdę mega. No tak jak już mówiłem, łatwość przestawiania, łatwość parkowania. No i co jeszcze jest dość duża granica przechyłu. Bo na przykład wcześniej miałem DL-ka i gdy go trochę przechyliłem, to ja już nie byłem w stanie, albo z ledwością byłem w stanie go wyprostować z opiony. A tutaj naprawdę nie ma problemu. Ten silnik jest dosyć niziutko i Wam powiem, że ten środek ciężkości jest chyba niżej niż w DL-u. W DL są te fałki ciężkie, no to chyba dlatego, nie wiem. No ten jest fajny, przechylam sobie go i czuję, że naprawdę dużo mogę go przechylić w porównaniu do DL-a. Także czasami, gdy nam się coś tam przechyli, to bez obaw wracam tym motocyklem z powrotem do pionu. No już mam go na stópce, bym to zademonstrował, ale już tam musicie mi uwierzyć. Kolejnym fajnym plusem są światła. Światła naprawdę dają ostro. Znaki są pięknie podświetlone wieczorem, ulica jest pięknie podświetlona, jest biało, widać kompletnie wszystko, a gdy jeszcze sobie tam dodamy długimi, to jest bajka. No i to by było tyle. Tak, to by było tyle. Więcej nie ma. No jestem z motocykla naprawdę zadowolony, jest świetny, świetnie mi się nim jeździ, a głównie chodzi o to, żeby driverowi się fajnie na nim siedziało, fajnie się na nim czuł. Ja się fajnie na nim czuję, jest naprawdę ok. Wzrostu mam 1,80 m, jest mi wygodnie, nie odczuwam jakichś tam super dyskomfortu nóg, kolan, może dlatego, że jeszcze jestem w miarę młody. No 40 dobija, ale jeszcze jest ok. No i niestety muszę się teraz z nim na pół roku pożegnać. Nie chcę już nim jeździć, bo no wiadomo, no już będzie brudny, zachlapany. Szkoda. No niestety musimy przeczekać. No i to tyle. To trzymajcie się. Cześć.